Buongiorno a tutti. Dzień dobry i to dosłownie, bo witamy Was przy wschodzie słońca z przepięknej Emilii Romanii. Która nas zaskoczyła bogatą tradycją kulinarną, Przeuroczymi miasteczkami licznymi zabytkami wpisanymi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. i rivierą rozciągającą się na wschodzie Półwyspu Apenińskiego. Jeżeli chcecie poznać trochę mniej znany i spokojniejszy turystycznie region Włoch, zapraszamy do oglądania. Pamiętajcie także, żeby zasubskrybować nasz kanał, co bardzo nam pomaga, motywuje i dzięki temu nie przeoczycie kolejnych treści z naszych podróży. A dla łodzian czy mieszkańców centralnej Polski świetna wiadomość. Otóż jest już dostępne połączenie lotnicze między Łodzią a Forlì i my właśnie w ten sposób zaczęliśmy naszą przygodę. Jako formę zwiedzania wybraliśmy road trip, dlatego że tutaj te wszystkie urokliwe miasteczka są oddalone od siebie o minimum 30 minut, więc to była najpraktyczniejsza opcja. A jeśli chodzi o wypożyczenie auta, to tutaj tip od nas, nie róbcie tego na lotnisku. Dosłownie 5 minut autem, bo to można już taksówką załatwić. Od lotniska są wypożyczalnie, w których ceny są zdecydowanie korzystniejsze. Emilia Romagna jest mocno zakorzeniona w kulturze kulinarnej. Włochy to jedzenie, ale Emilia Romagna to centrum wszechświata. I nie tak jak powiedział Przemek przed chwilą Forlì, tylko w Forlì zjedliśmy najsmaczniejszą na całym wyjeździe kolację. Właśnie tutaj było przepysznie. Pamiętajcie, żeby w Forlì koniecznie odwiedzić Piazza Aurelio Saffi. Jesteśmy w Forlì na Piazza Aurelio Saffi, czyli głównym placu Starego Miasta. Miasta Forlì, które według legendy zostało założone w 188 roku przed naszą erą przez Gajusza Liviusza Salinatora, a do tej pory rozwinęło się do poziomu ponad 100 000 mieszkańców. Słuchajcie, czasem lubimy odwiedzić parki. Na przykład w Dreźnie byliśmy w jednym parku i trochę Wam oprowadziliśmy po tym parku, ale takiego parku to jeszcze w życiu nie widzieliśmy, bo to jest park króliczy. Jest tu pełno króliczków, które wylegują się pod drzewami. W ogóle to jest park, który nazywa się Parco Urbano Franco Agosto. I wchodzimy, dopiero co weszliśmy i tych króliczków jest tutaj pełno, się wylegują. Natomiast z tego, co czytaliśmy, są tutaj też inne zwierzaczki, między innymi konie, co mnie super interesuje. Także zrobimy taki mały tour po parku. Natomiast te króliczki, no takie słodkie. A jego gastronomii to nie można nie odwiedzić przeuroczego Forlì Popoli, które jest miastem gospodarzem corocznego festiwalu pod imieniem Pellegrino Artusi, który jest ojcem włoskiej gastronomii. Forlì Popoli to małe miasteczko położone na wschód od Forlì. Jak twierdzą lokalsi, to centrum, to serce Włoch. Tworzy taki jakby trójkąt razem z Bolonią i Florencją. Budowla, którą widzicie za mną, to twierdza. Niegdyś siedziba władców, otoczona wtedy murem, a w miejscu tego muru obecnie znajdziecie takie piękne, urocze uliczki, które właśnie są remontowane, szykowane na festiwal gastronomiczny. Wielki festiwal, który odbywa się tutaj już na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy też ten cały plac i te wszystkie uliczki dookoła zamieniają się w jedną wielką restaurację. Wszędzie są stoliki, wszędzie są krzesła. Ludzie przychodzą tutaj z całymi rodzinami delektować się lokalnymi produktami takimi jak sery, ocet balsamiczny, wina, czy też piadina, o której zaraz opowiem Wam więcej Julia i nauczy Was ją przygotowywać. Jesteśmy właśnie w domu Pellegrino Artusi, który był promotorem gastronomii i wydał pierwszą książkę kucharską we Włoszech. I uczymy się robić piadinę.
Piadina to taki włoski płaski chleb, który jest charakterystyczny dla regionu Romagna. Generalnie piadina to był taki chleb tworzony przez chłopów, dlatego że oni nie mieli dostępu do wysokiej jakości składników, a taki chleb byli w stanie stworzyć z bardzo małej ilości prostych składników. Była to mąka pszenna, woda, mała ilość drożdży, soli, oliwa z oliwek. Piadina jest wyrabiana, później chwilę odstawiana, żeby odpoczęła i formowana w kształt koła, w taki placek i później pieczona tradycyjnie na takich glinianych tackach, ale też może być pieczona na patelni czy w piekarniku i ta piadina później jest serwowana w przeróżny sposób. Teraz stała się street foodem. Na takich standach ulicznych możecie kupić piadinę z przeróżnymi dodatkami, na przykład z takich zielonych gotowanych roślin w stylu rukiew wodna, z rukolą czy pomidorem i na to kładzie się najczęściej miękki ser albo mięso, na przykład salami. Natomiast piadinę można też jeść na słodko, na przykład z nutellą. I zaraz tutaj nam Pani pokazała poprawnie, jak się wykonuje piadinę tradycyjnie od wielu, wielu lat, ale też będziemy tą piadinę robić sami, zobaczymy, czy nam wyjdzie, a później będziemy ją degustować i będziemy Wam opowiadać, czy jest smaczna. Powiedzmy, że to jest moja, chociaż moja była tam na boku, ale myślę, że Pani powiedziała, że już prawie jestem masterem, więc Powiedziała, że dostałaś pracę. dostałam pracę, tak? Z Julii Piadina z Quacqueroni. It's very good. You make it, so A dla zainteresowanych zdrowiem, pięknem, urodą, odpoczynkiem zapraszamy do Castro Caro Terme e Terra del Sole, gdzie możecie zaznać wszelkich zabiegów zdrowotnych i upiększających. Ravenna to miasteczko, w którym zdecydowanie warto zabłądzić. Jest piękne, urocze, stare miasto zdecydowanie rozgrzewa serduszko. Jednak z drugiej strony ma aż 8 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, dlatego warto wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem. My zdecydowaliśmy się w tym wymiarze na Ravenna in Cami. Ravenna to jedna z najbardziej popularnych miejscowości do odwiedzenia w regionie Emilia-Romagna. Dzieje się tak ze względu na dwa aspekty. Po pierwsze, jest to miejscowość położona bardzo blisko morza. Jak nam lokalsi opowiadają, oni głównie korzystają z roweru, żeby dostać się na plażę, przez co Ravenna jest tak naprawdę takim ośrodkiem wypoczynku plażowego. Po drugie, to taka lokalna stolica kultury, miasto ojca włoskiej literatury Dante Alighieri, którego szczątki spoczywają właśnie tutaj. Ravenna od V wieku była 3 razy stolicą. Najpierw Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, później za czasów panowania Gotów, a później za czasów Bizancjum, przez to w mieście znajdziemy aż 8 budynków wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecydowanie warto też wybrać się do Mercado Coperto, takiego fajnego, czadowego wręcz bym powiedziała. Kulerskiego konceptu, trochę rynku połączonego z restauracją, ale wszystko zlokalizowane w takim naprawdę tradycyjnym budynku z nowoczesnymi elementami. Można się obkupić w przepyszne jedzenie, najeść, napić, czego chcieć więcej. Jesteśmy właśnie w Mercado Coperto, tutaj w Ravenie i to jest taki wspaniały koncept stworzony przez jedną firmę, który opiera się na różnych standach z jedzeniem, od serów, mięs, przez jakieś dżemy, ręcznie robione pasty, mąka, ryby i jest tu też restauracja, kawiarnia, są lody, są czekoladki. To wszystko jest zrobione w bardzo starym budynku, natomiast odświeżone kilka lat temu, w takim bardzo eklektycznym stylu, połączenie starego z nowym. W restauracji możecie zjeść tutaj te produkty ze standów, możecie się też napić świetnego wina lokalnej produkcji. Albana to taki lokalny szczep winogron z Emilia-Romagna, który z natury ma bardzo dużo cukru w sobie, więc wina z niego produkowane są raczej mocne. Dzisiaj jednak dowiedzieliśmy się, że też mają takie lżejsze, właśnie o takie poprosiliśmy. To jest dokładnie to wino.
świetne na dzisiaj, rzeczywiście lekkie, orzeźwiające, nie za słodkie, raczej takie kwaskowe. Ja mam przetestować, zdegustować w sumie tak naprawdę tej sery. Zacznę od piadiny, to jest piadina pełnoziarnista. Wczoraj robiłam piadinę z po prostu bardziej takiej czystej pszennej mąki. A to jest taka cięższa, o pełniejszym smaku, ale do rzeczy i do serów. Zacznę od tego sera, który Pani nam bardzo poleca, to jest ten ser, jak to było? Zmęczony życiem. Ser zmęczony życiem. Bardzo dobry, trochę, pewnie jakąś zbrodnię zaraz popełnię, ale trochę jak brie. I spróbuję jeszcze tak tutaj jeden, no bo nie zmieszczę tego do buzi. Który to był? To? Pamiętamy? Pecorino? Pecorino? Nie pamiętamy, ale Taki twardszy. do tego orzeczkę. Pycha. Pyszne. Następnie pojechaliśmy do Bertinoro. W Bertinoro tak nam się spodobało, że postanowiliśmy przyjechać tu ponownie na koniec naszego wyjazdu i nagrać dla Was ten właśnie film. W Bertinoro warto się zagubić, warto się nim inspirować, warto się natychać. I co jeszcze warto? Warto degustować, próbować. My wybraliśmy się do firmy produkującej regionalne sery Mambelli, przepyszne z quacqueroni czy ricotta, wytwarzana taką tradycyjną metodą. Gospodarstwa, gdzie produkuje się tradycyjnie oliwę, tenuta alla penita, wyborną, najwyższej klasy i Celli di Bertinoro, czyli winiarni, gdzie Przemek się znowu zatracił, degustował różne wina i mieliśmy też ogromną, fajną, super możliwość, żeby przejść się po tarasach winnych i oglądać tam zachód słońca. Dzisiaj odwiedziliśmy winnicę Celli w Bertinoro. Jest to region szczególny dla producentów wina. W samym miasteczku Bertinoro mieszka 1300 osób, a jest ponad 30 firm produkujących wino. Praktycznie cała populacja miasta pracuje przy produkcji wina. Dlaczego tak jest, że w świecie winiarzy uznaje się to miejsce za tak wyjątkowe? To ze względu na glebę i na to, co pod nią, na skałę, na której ta gleba się znajduje. Niegdyś to, co jest w tym momencie na wzgórzach Bertinoro, leżało na dnie morza, kiedy Apeniny napierały i formowały ten krajobraz tutaj. To, co wcześniej było na dnie morza, teraz mamy właśnie na wzgórzach dookoła Bertinoro. Uznaje się, że jeśli roślina winorośl ma już powyżej 15 lat, to jest w stanie swoimi korzeniami sięgnąć tak głęboko, żeby czerpać minerały właśnie z tych głęboko położonych skał i zdecydowanie czuć to w smaku wina. Jest bardzo mineralne, jest świeże. Fantastyczne miejsce, polecam Wam jak zwykle taki tour po winnicach, czy zdecydować się na jedną, odwiedzić, na wine tasting. Fantastyczny sposób, żeby odkryć trochę walorów regionu. Na razie cały czas Wam opowiadamy o Romanii, ale region Emilia-Romagna to zdecydowanie więcej. Na zachód od Romanii znajdziecie w centralnej części regionu duże miasto, Bolonię. La Dotta, La Grossa, La Rosa. Taki przydomek ma właśnie Bologna. La Dotta, czyli uczona, bo tutaj powstał pierwszy na świecie uniwersytet. Bologna nadal pozostaje jednym z najbardziej aktywnych ośrodków akademickich w Europie. La Grossa, czyli gruba. Kuchnia bolońska jest pyszna i znana na całym świecie, jednak w odróżnieniu od reszty Włoch raczej tłusta i oparta na mięsie.
La Rossa, czyli czerwona. I to wyjaśnienie jest najciekawsze, bo odnosi się do czerwonego koloru cegieł oraz dachówek w mieście, a także silnych tendencji komunistycznych w Bolonii. Rozleniwieni tymi uroczymi, małymi włoskimi miasteczkami wybraliśmy się do metropolii, do Bolonii, stolicy regionu Emilia-Romagna, gdzie ludzie walczą o życie na przejściach dla pieszych, gdzie po ulicach jeździ wojsko i naprawdę trzeba uważać, jak przechodzi się przez ulicę. I w Bolonii zaczęliśmy od tego, czego się w Bolonii zaczyna, czyli od Piazza Maggiore, głównego placu w mieście ze słynną fontanną Neptuna, która, jakby to delikatnie powiedzieć, wydała nam się nieco niesmaczna. A teraz prosimy osoby o słabych sercach o przełączenie na inny kanał, bo uwaga, spaghetti po bolońsku nie jest z Bolonii, a przynajmniej tak się w Bolonii spaghetti nie serwuje, dlatego że ten sos zwany tutaj ragu, taki przez nas kojarzony sos boloński, czyli mięso mielone z sosem pomidorowym z warzywami, jest za ciężki, żeby serwować go na makaronie typu spaghetti. Dlatego tutaj spaghetti serwuje się zdecydowanie lżejsze, na przykład tak jak tutaj, czyli z sosem pomidorowym, z serem stracciatella na boku i świeżą bazylią. I uwaga, delicioso. Na obrzeżach Starego Miasta w Bolonii znajdziecie park, a raczej ogród botaniczny i ogród ziołowy. Panuje tutaj taki swoisty mikroklimat, jest trochę chłodniej, bardziej wilgotno, zdecydowanie więcej cienia, są ławeczki, można usiąść, odpocząć, zrelaksować się przez kilkanaście minut przed dalszym zwiedzaniem i przy okazji trochę się doedukować na temat różnych gatunków roślin. Bolonia nie do końca przypadła nam do gustu, może dlatego, że jest jakby trochę za duża jak na ten region, że jest już zupełnie inna, że nie oddaje ducha Emilii-Romanii. No i w Bolonii zderzyliśmy się na przykład z przeróżnymi zapaszkami, z dużą ilością bezdomnych, ludzi, którzy nas zaczepiali, ale jest to miasto, które na pewno ma dużo do zaoferowania. Myślimy, że najlepiej byłoby się do Bolonii wybrać na taki jeden dzień, zwiedzić najważniejsze zabytki, miejsca, które są warte odwiedzenia, a następnie udać się dalej na zachód Do Modeny, która jest znana z tego, że jest siedzibą Ferrari. Emilia-Romagna to centrum włoskiej motoryzacji. Znajdziecie tutaj siedziby takich marek jak Ducati, Bugatti, Lamborghini czy właśnie Ferrari. I w gmachu Muzeum Ferrari, a konkretnie Enzo Ferrari się teraz znajdujemy. Enzo Ferrari, czyli uznany kierowca rajdowy, a następnie konstruktor sportowych samochodów, który szybko stał się wyznacznikiem statusu społecznego jako dobro ekskluzywne i jako auta, które biły rekordy na rajdowych torach świata. Przemek mówi, że jestem spieczona, a prawda jest taka, że celowałam w ognisty kolor Ferrari, bo właśnie byliśmy w Muzeum Ferrari. Jesteśmy nadal w Modenie i chciałam Wam powiedzieć kilka słów o occie balsamicznym, który pochodzi właśnie z tego miasta. Ocet balsamiczny powstaje z moszczu winogron i w ogóle tutaj jest taka tradycja, że on bardzo długo leżakuje w dębowych beczkach i gdziekolwiek nie pójdziecie w Emilia-Romagna na jedzenie i nie zamówicie sałatki, to dostaniecie oliwę z oliwek, sól, pieprz i właśnie ocet balsamiczny, który jest kremowy, gęsty, to jest tak naprawdę taki krem z octu balsamicznego do polania, przepyszny, smakowity, genialny. Szkoda, że nie możemy się wybrać do muzeum czy jakiegoś takiego miejsca, gdzie produkują ocet balsamiczny, już nie starczyło nam czasu, ale jest genialny, na pewno się zaopatrzymy. Modena swój dzisiejszy urok zawdzięcza przede wszystkim bardzo bogatej i wpływowej rodzinie Estów, która pod koniec XVI wieku zmuszona była opuścić Ferrarę i ulokować swój majątek właśnie tu. Efektem ich działalności jako mecenasów sztuki są m.in. obszerne place, urocze podcienia czy przepiękne ogrody, które znajdziemy w mieście. Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO są aż 3 obiekty zlokalizowane w Modenie. Jest to Piazza Grande, katedra i wieża Ghirlandyna. Po intensywnym zwiedzaniu warto odpocząć. A czemu tego nie zrobić na plaży? Popalać się, wybrać na rejs zabytkową łodzią. A jak już znudzi Wam się plażowanie albo za bardzo się przysmażycie, jak co niektórzy,
to możecie wybrać się na rejs takim statkiem, takim okrętem historycznym. To jest taka łódź rybacka, która w przeszłości właśnie tutaj łowiła ryby, a teraz jest odnowiona przez miasto i możecie zabukować sobie taki fantastyczny trip dookoła zatoki. Pojeść pysznych owoców morza, a wieczorem wybrać się na super wycieczkę rowerową do lokalnej warzelni soli. A sól w Czerwie jest bardzo ważna, od lat uważana za białe złoto. I ta warzelnia to jest coś po prostu kosmicznego. Dlaczego? Tam jest wszędzie różowo. Emilia-Romagna to region głównie rolniczy, to centrum włoskiej gastronomii, a w tak agrokulturowym otoczeniu powstało kilka naprawdę ciekawych inicjatyw, jak choćby włoskie Supercars, których siedziby główne czy muzea znajdziecie przynajmniej w kilku tutejszych miasteczkach. Region polecam zarówno osobom aktywnym, które chcą pozwiedzać te wspaniałe miasteczka, jak i tym, którzy chcą po prostu odpocząć. Dajcie nam znać, które miasteczko najbardziej przypadło Wam do gustu, które byście najchętniej odwiedzili. Do zobaczenia w kolejnej podróży. Ciao!